Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryka. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zbudować dokładnie taki domek farmera w Minecraft, a to wszystko przez was, ponieważ tak zdecydowaliście w ankiecie, którą zrobiłem jakiś czas temu na kanale. Więc bez przedłużania, drodzy widzowie, ponieważ szanuję wasz czas, teraz wyświetla wam się pełna lista materiałów, która będzie wam potrzebna do zrealizowania dokładnie tego projektu. Natomiast teraz wyświetlają wam się dokładne wymiary, jakie są potrzebne do zbudowania tego samego projektu, więc ze spokojem wróćcie tutaj, jak obejrzycie cały odcinek, ponieważ wiem, że z pewnością będziecie mieć pewne problemy z kopułą. Dla waszego bezpieczeństwa wróćcie tutaj po obejrzeniu tego odcinka. A my bez przedłużania zaczynamy budować. Widzowie, ja zaczynam budować od przodu, czyli tu mamy przód, standardowo dokładnie takie same wymiary jak wymiary tamtego domku, który budowaliśmy ostatnio, czyli domku rybaka, bo bryła jest w zasadzie ta sama. Tylko zmieniło się to, co jest po lewej. Swoją drogą, jak chcecie go zbudować, to będzie na końcu tego odcinka pewnie. No mniejsza, zaczynamy budować. Czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i oczywiście na rogach ustawiamy sobie drewienko w taki oto sposób. Tutaj lecimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i na 10. kratce stawiamy znowu okorowany 5, czyli tutaj będziemy mieć łącznie 11, jeszcze sprawdzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i 11, dokładnie. No i tutaj mamy znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i tutaj znowu 11. Bardzo proste i logiczne. Tutaj jeżeli chodzi o środeczek, bez dłuższego przedłużania i wymyślania, widzowie, zróbcie tutaj sobie po prostu drewienko takie, jakie macie teraz pod ręką. Ja się starałem, żeby po prostu ten domek był możliwie mega tani, ale też fajnie wyglądający. No i z przodu oczywiście dostawiamy sobie raz, dwa, trzy schodeczki i wszystko pięknie nam się zazębia. Ale zanim pójdziemy dalej, no to tutaj oczywiście wypada, no widzowie, jak żeby nie, jak tak. Tutaj wypadałoby sobie coś pozmieniać, na przykład lekko dodać takiego tekstury, chyba tak to możemy nazwać, swego rodzaju tekstury. Możecie do tego wykorzystać, tak jak ja, kamienne cegły lub wykorzystać stone, czy też andezyt, dlaczego nie? W sumie nawet mogłoby to pasować. Różne materiały do tego możecie wykorzystać, ja wykorzystałem dokładnie to, czyli kamienne cegły. Tu oczywiście dostawiamy sobie cosik takiego, ram pam 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 i mamy naszą podstawę praktycznie gotową. Oczywiście, albo dobra, do dekoracji przejdziemy potem, pokażę wam jak to dekorować, nie martwcie się, naprawdę, pokażę wam. Okej, pokażę. Ale zanim to musimy sobie podnieść tutaj jeszcze o 3 kratki w taki oto sposób, żeby już to mieć gotowe. No i drodzy widzowie, tutaj oczywiście wypadałoby, a nawet byłoby to wskazane, aby dodać sobie kolejnym razem półeczki, żeby to wszystko ładnie, pięknie wyglądało. I teraz możemy przejść do budowy na przykład ścian okson, widzowie. I teraz taką. Tu byśmy musieli zrobić sobie nasze wejście, czyli robimy, tu będą okna, co ja tu wyprawiam? Patryka, żeś się rozpędził, ty wariacie. Dobra, tu robimy cosik takiego. Takie, dziwnie to wygląda, ale jest ok. Tu możecie wstawić okna lub, tak jak ja, możecie wstawić po prostu płotki. Drzwi wstawiamy od wewnątrz dęboświerkowe, przepraszam. Dobra, teraz tak o, tu robimy 2 odstępu. Tu zaznaczamy okno. Tu robimy 3 odstępu. Tu zaznaczamy okno, tu zostają nam 2 odstępu i wstawiamy sobie tutaj, no w zależności od tego co wybraliście, szyby / płotki jak ja. I przechodzimy do tyłu budynku. Jeżeli chodzi o tył budynku, tutaj zrobiłem inaczej, ponieważ tu zrobiłem na środku w taki oto sposób. Raz, dwa, trzy, cztery i mamy to gotowe. Inaczej to będzie wyglądało tutaj, ponieważ ja tutaj zrobiłem, jeżeli się nie mylę, coś takiego, czyli tutaj nie będzie żadnych okien. Tutaj nie będzie żadnych okien, natomiast w tym miejscu będziemy mieć, moi drodzy, wyjście do naszej kopuły. I teraz, żeby to spoko wyglądało, ja sobie tutaj jeszcze dodałem coś takiego, żeby mieć takie, wiecie, trochę fajniejsze to wyjście. I tu będziemy sobie wychodzić, tu będziemy mieli na 5, zaraz będziemy budowali obramówkę. Spoko, do tego wrócę. I teraz, drogi widzu, tak naprawdę pozostaje nam to trochę znowu doteksturować. Czym ja to teksturowałem? Ociosanym pniem. No i tutaj, widzowie, już jak chce ta, tak rób ta. Czyli ja sobie dodałem coś takiego. Tutaj dodałem, nie wiem, może coś takiego mogę dodać. I jeszcze tu, a może tylko nie tak, tylko tak. O właśnie, no może coś, tu mi tak trochę brakuje bezpustą. No i w sumie i w okoniu może być.
Zróbcie to jak chcecie. Serio, nie patrzcie na to, że ja robię w taki sposób i chcecie mieć dokładnie takie... Znaczy, jak jeżeli chcecie, no to zróbcie tak dokładnie jak ja. Ale nie ma to najmniejszego sensu. Lepiej, żebyście zrobili to po swojemu. Tu oczywiście jeszcze zapomniawszy ja... bardzo przepraszają, z Gredek przepraszają. O, i pięknie. Bardzo ładnie, podoba mi się. I tutaj ponownie zrobię coś takiego. No nie tak, Patryk, wejdź... na złość mi robią te pniaki. Naprawdę. Dobrze. I wydaje mi się, że na tym możemy poprzestać. Dekoracje wnętrza pozwolicie, że zrobimy później. Jak już przejdziemy w ogóle do sekcji dekoracje, to wtedy się tym zajmiemy. Dobra, a na razie skupmy się na samej budowie. Okej. Co dalej? Dalej by wypadało zrobić dach. Jeżeli o dach chodzi, drogi widzu, to będzie bardzo podobny do tamtego. To znaczy, już wam mówię, robimy coś takiego. Na początek oczywiście tutaj robimy sobie proste stopnie w taki oto sposób. Raz, dwa, superancko. Tutaj możemy dać 3, 4, tutaj możemy dodać 5, 5 i tutaj zrobić jeszcze coś takiego. No i tak naprawdę to w zasadzie możemy zostawić w ten sposób. Jeżeli ktoś chce, może tutaj dać coś takiego. Tylko no widzicie sami, tak trochę do dupy wygląda, nie? Więc lepiej zrobić to po prostu tak. Tego się trzymajmy, dobrze? Świetnie. I teraz z drugiej strony zrobimy na początku to samo. Czyli dajemy sobie tutaj raz, dwa, tutaj oczywiście tak samo. Raz, dwa, tutaj 3, 4, 5, 6. Płyta, płyta. Derwno, derwno. I tutaj oczywiście jeszcze schodek. Ok, jeżeli to mamy, to tak naprawdę tutaj możemy zrobić sobie coś takiego. I teraz robimy coś w ten sposób. Coś takiego, bo tutaj docelowo miały iść okna, ale w tej wersji tych okien nie zrobiłem, bo tu będzie jedna wielka szklana kapuła, więc bez sensu. No i z drugiej strony robimy adekwatnie, drogi widzu, to samo, tylko tutaj gdzieś mi się źle postawiło. Czyli tutaj wysuwamy o 1 i teraz lecimy w taki sposób. Tylko ty teraz, żebym... Aha, nie, dobrze. Wszystko jest dobrze. Słuchaj. Widzisz, co ja zrobiłem? I właśnie o to, drogi widzu, mi chodziło. Żeby tak to wyglądało. Tak? Popatrz na to. Klasa! Teraz, jeżeli chodzi o dalszy ciąg, no to robimy tutaj coś takiego po prostu. Czyli tak. Zaczynamy od tej strony i tutaj dostawiamy w ten sposób. Tutaj identycznie. Czyli raz, dwa... Tutaj będzie 3, 4. Tutaj będzie trzeba to połączyć. Tu trzeba będzie to połączyć, to będzie niewidzialne. I tu standardowo robimy również w ten sam sposób, czyli tu będzie coś takiego, ale czekaj. Normalnie bym powiedział, żeby było coś takiego, ale tutaj to będzie kiczowo wyglądało z tej strony, więc ja bym tutaj jeszcze to podniósł ewentualnie o 1, żeby było coś takiego, nie? W tym jednym miejscu bym zrobił to inaczej. Okej. I na razie tak może być, możemy przejść do kolejnego poziomu. Kolejny poziom, drogi widzu, jest banalnie prosty, ponieważ ten kawałek przeciągamy sobie w tę stronę. Tutaj robimy adekwatnie tak samo. Pyk. I tutaj, w tym najwyższym punkcie, dodajemy po prostu coś takiego. I to w zasadzie możemy uznać za zrobione. I jeżeli o to chodzi. No i wiadomo, zostało nam do zamknięcia ta góra sama, nie? Jeżeli chodzi o samą górę, to jeżeli pamiętacie tamten odcinek, to wiecie, co będziemy robili. Jeżeli nie, to już wam tłumaczę. Tu robimy tak i 3. Raz, 2, 3. Półpłytka. Raz, 2, 3. Półpłytka. I raz. Tu natomiast przeciągamy to już w taki sposób i tego nie ruszamy. No i z tej strony adekwatnie. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz. A tutaj pomiędzy wstawiamy sobie cosik takiego. I teraz, jeżeli budujecie to na biomie zimowym, to możecie wykorzystać śnieg. I jak ja go wykorzystałem? Ja go wykorzystałem w taki sposób, że tutaj zrobiłem sobie po 1, tu natomiast zrobiłem sobie po 2, bo dlaczego nie? Tu zrobiłem 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Coś takiego, no bo tu wiadomo, trochę ciężej jest poustawiać na tych półpłytkach, chociaż tutaj, jeżeli chcecie, to możecie sobie pododawać, ale no... Możecie, nie musicie, nie? No i z drugiej strony adekwatnie robimy to samo, czyli tutaj możemy sobie dodać... Tak? Dobrze ja mówię, czy głupoty pletę? Czy głupstwa pletę? Nie, no jest źle. Nie, no jest dobrze, żartuję.
tu musimy i tak zrobić inaczej, nie? Z uwagi na to, że w sensie inaczej musieliśmy zrobić z uwagi na to, że tu będzie szło szkło, nie? Więc to jest ok. Tutaj robimy oczywiście w taki sam sposób. Pyk, 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 pyk. I teraz jeżeli chodzi o tą górę, no tutaj widzowie już jak uważacie. Jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić tu jeden, tu jakieś dwa, albo nawet to cofnąć, zrobić tutaj w taki sposób. Ja sobie zawsze zrobię tak, że pierw sobie robię w ten sposób. Nie wiem, czy to mówiłem w tamtym odcinku, czy nie. I teraz tak naprawdę sprawdzam, gdzie mi to potrzeba. Czyli widzę, że mi potrzeba tutaj, widzę, że mi potrzeba tutaj, widzę, że mi potrzeba tutaj i widzę, że tu mi potrzeba też. I teraz widzę, że to wygląda stosunkowo fajnie, więc tak mogę zostawić. Jeżeli chcecie mieć to w formie świątecznej, to będziecie teraz musieli do zbudowania komina wykorzystać biały i czerwony beton. I gdzie go robimy? No ja to zrobiłem w tym miejscu. I teraz robicie albo coś takiego i tutaj stawiacie ognisko i to obudowujecie w taki sposób. No dobra, może nie tak, tylko coś takiego. Albo jeżeli nie chcecie iść w klimat świąteczny, to możecie wykorzystać równie dobrze te materiały i zrobić po prostu coś takiego. I ja to zostawię w tej wersji, dobra? Pokazuję wam po prostu dwie różne opcje. Jeżeli ktoś chce świąteczną, to zrobi świąteczną. Jeżeli ktoś chce taką bardziej, mów mi, bardziej tradycyjną w myśl średniowieczną, to skorzysta sobie z tego, nie? Gitara. I teraz znowu kwestia tego, jak robimy sobie tutaj to nasze ogrodzenie. W sensie tą naszą kopułę. Robimy sobie 5, czyli tu mamy 3, 1, 1 mamy 5, 2, 2, raz, 2, 3, 4, 5, 2, 2, raz, 2, 3, 4, 5, 2, 2, raz, 2, 3, 4, 5, 2, 2. Coś takiego mamy. Czyli tutaj mamy 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2. I jeżeli robicie świąteczne, to ponownie trzeba będzie tutaj co drugi wystąp zrobić ładnie, pięknie, coś takiego, żeby to był ten świąteczny klimat. Jeżeli chcecie sobie w taki sposób robić. Jeżeli nie, no to zaraz wam pokażę alternatywną wersję. Tak to będzie wyglądało w przypadku klimatu świątecznego. Natomiast jeżeli macie życzenie zrobić to inaczej, czyli znowu w klimacie średniowiecznym, to wszystko to musimy sobie podmienić na coś zupełnie innego. Czyli ja bym poszedł tutaj w kierunku tego materiału, z którego mamy podstawę domu. A podstawę domu mamy z cobblestone'a. Tak naprawdę, więc ja bym tutaj się tego cobblestone'a mimo wszystko trzymał. Wymiary są niezmienne. I jeżeli chodzi o środek, no to tutaj, znaczy o środek, jeżeli chodzi tutaj o teksturę tego, no to ja bym to zrobił totalnie na ślepo, nie? W sensie w taki sposób bym się tutaj nie zmużdżał w żaden sposób, żeby to było idealnie tak jak w tamtym wydaniu. W sensie idealnie, żeby było co drugi. No tylko zrobił to właśnie w formie takiej tekstury, troszeczkę bym powiedział na ślepo. Jeżeli chodzi o środek, to może, kurde, może wezmę samego Dirta, co? Chociaż on i tak zaraz zarośnie, no ale dobra, żeby było to lepiej widać, no już zarasta. Skurkowany, jak potrzebowałem to nie zarastał, a teraz to zarasta jak głupi. Tu sobie wypełniamy oczywiście w taki sposób, szukamy sobie środka. Środek mamy mniej więcej gdzieś tutaj, także robimy sobie tutaj, tak bym powiedział, coś takiego. Taki krzyżyk na samym środku naszej kopuły. I tutaj sobie wlejemy wodę i zaoramy sobie ziemię, nie? Czyli tutaj wlewamy sobie wodę, robiąc coś takiego, takie stałe źródełko, nie? I teraz to powinno nam pozwolić bez najmniejszego problemu tutaj wszystko zaorać i wszystko będzie, cała ziemia będzie żyzna, ładna, fajna do sadzenia. To jest żaden problem, więc bez problemu, bez problemu. Powinno się to zrobić odpowiednio i nie powinniście mieć żadnych problemów z tym, żeby cokolwiek wam tutaj, drodzy widzowie, rosło, więc ja bym się tego trzymał, po prostu w taki sposób bym to zrobił. Teraz, nie chcąc wpadać notorycznie w to źródełko, jak będziemy zbierać, to ja bym jeszcze zrobił może coś takiego. Pozwólcie, że to zrobię w taki sposób. No tam poświęciłem jeden, może powinienem to pokazać wcześniej, może nie, a to jest najmniejszy problem. I tutaj sobie ustawił kompostownik i to sobie zaorał i to będzie git.
I coś takiego bym tutaj zrobił, żeby mieć sobie ten kompostownik po prostu najzwyczajniej w świecie pod ręką. I teraz najważniejsza rzecz. Jak zbudować kopułę? Bardzo Was proszę, żebyście się teraz skupili. Na początku wszystko lecimy na 2. Czyli tutaj dookoła robimy po prostu na 2 w taki sposób. I zaraz będziemy sobie z tym lecieć dalej, bo to będzie, te szkło będzie się zlewało, więc ja Wam muszę to tłumaczyć po prostu tak naprawdę warstwami. Czyli mamy na 2 coś takiego. Teraz tu robimy raz, 2, 3. Tu robimy raz. Z tej strony robimy raz. Dokładnie. I idziemy w tę stronę. Raz, 2, 3. Tu robimy raz, raz. Coś takiego. Tutaj mamy takie, wiecie, tak. I tak ciężko jest to wytłumaczyć, jak to szkło tak prześwituje. Nawet mi się to wali w oczach, więc jestem w stanie zrozumieć, że Wam też po prostu, nie? No i z tej strony musimy pamiętać, że tutaj robimy sobie rzeczywiście to. Tu będzie po tej stronie, jeżeli się nie mylę. Będzie raz, 2 i tutaj po tej stronie powinno być, nie? Dokładnie coś takiego. Czyli tutaj mamy 3. Tutaj widzicie, mamy taki, nie wiem jak to nazwać. Mi to przypomina trochę taki kartonik ze słomką. Coś takiego. Tu kartonik ze słomką, tak to będę tłumaczył. Tu kartonik ze słomką, tu kartonik ze słomką. Tu jest w dobrą stronę. W dobrą stronę? Tu w dobrą, tu w dobrą, tu w dobrą, w dobrą, w dobrą. Ta słomka ma być od wewnątrz, nie? I teraz tak o. Od tych słomeczek budujemy bramkę. Czyli robimy tak, tak i tutaj robimy po prostu taką bramkę. Nie? Od tych słomeczek. Czyli tutaj mamy tą słomeczkę i tu sobie robię po prostu taką zwykłą bramkę nad tym czymś. Nie wiem do czego to porównać. Nad tym robię po prostu tutaj taką bramkę w taki oto sposób. Ok. I tutaj również robimy sobie taką bramkę. Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. Sorry, nie? Może jestem głupi, ale nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć Wam. I co teraz? Teraz jak mamy te słomeczki tutaj skończone, czyli mamy tą bramkę, to tutaj w tych lukach robimy nic innego jak taki klocek Lego, Tetrisa. Jeżeli graliście w Tetrisa, to co... Może ktoś grał, nie wiem, jestem stary. To robimy po prostu taki klocek, nie? Taką, wiecie, lukę, która to wszystko uzupełni, czyli tutaj robię raz, pyk, pyk, pyk. Taką L-kę trochę, nie? O, widzicie, tu jest taka litera L, tylko do góry nogami. I dokładnie o to tutaj nam chodzi. Taką literę L w tą stronę i w tą stronę. I to mamy bardzo fajnie zrobione. Możemy pójść dalej. I teraz tutaj robimy sobie znowu raz, 2, 3. I tutaj robimy raz, 2. I tutaj raz, 2. I tam zostaje raz, 2, 3. Raz, 2. Raz, 2. I tam zostaje raz, 2, 3. Raz, oj nie tu. Raz, 2. Raz, 2. Raz, 2, 3, raz, 2, raz, 2 i mamy raz, 2 i 3. I to nam się na razie wszystko ładnie, pięknie zgadza, o dziwo. Teraz widzowie, już robimy to takie, wiecie, zakończenie jakby, nie? Czyli tutaj robimy sobie na 2 w taki sposób. Na początku zrobimy to tak, żeby się nie pomylić. To zrobimy z każdej strony po 2, dobra? Tak jak widzicie, ja tutaj robię z każdej strony po 2, bo wiem, że niektórzy z Was z tą kopułą na pewno będą mieli problemy. I tutaj znowu robię sobie na 2 do wewnątrz, ok? I tak naprawdę to, co mi tutaj pozostało, to zostało mi to połączyć w taki oto sposób, nie? I to będziemy mieć już tak naprawdę w pełni zrobione, nie? Teraz to zostało nam zrobić po prostu sam ten szpikulec i będziemy mieć naprawdę fajną kopułę. I teraz tak o. Żeby pójść z tym dalej, to ja sobie zrobiłem tak o. Tutaj w każdym z tych miejsc postawiłem sobie coś takiego i połączyłem to sobie. Nie łączcie tego od razu, dobra? Nie róbcie tak jak ja. Po prostu chcę Wam pokazać, co za tym szło. Chociaż w sumie możecie, dobra, łączcie to, walić to, fuck it, będzie git. I tutaj teraz tak naprawdę pozostało mi po prostu dodać schodki w tym miejscu. Nie? Coś takiego. Raz, o, tylko może nie tak, tylko tak. Git. Tu na środku postawiłem sobie coś takiego, no i tu znowu sobie zrobiłem w ten sposób i tak naprawdę mamy tą kopułę zrobioną i jeżeli chcecie, możecie sobie jeszcze tutaj walnąć coś takiego w formie takiej, wiecie, ala przykrywki, jeżeli nie, to nie. Jeżeli chodzi o śnieg, bo o to pewnie zapytacie, tutaj nie przykrywałem tego, jeżeli to robicie na białym ziemię, nie przykrywałem całości, zrobiłem coś takiego, że tutaj dałem po jednym, tu dałem po 2 na tych narożnikach, po 2, tu 2
I adekwatnie do tego zrobiłem również tutaj, czyli dałem tutaj po jednym, a tutaj po 2. Nie? No jeżeli tu macie, no to możecie dać jeszcze jeden. O, i git. I coś takiego. I nic tutaj więcej nie kombinowałem, jeżeli o to chodzi. W środku mamy trochę ciemno, więc przejdźmy może do dekorowania tej naszej chatki. Jeżeli chodzi o udekorowanie samej kopuły, to tam w zasadzie nic nie dekorujemy. Tutaj za dużo nie dekorujemy, tylko tutaj widzicie, macie płaski dach. I dlaczego ja wam mówiłem, że możecie, nie musicie? Ponieważ jeżeli ktoś chce, to może zrobić tutaj po prostu coś takiego. Dzięki temu będzie to trochę inaczej wyglądało. Bla 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 bla. Bardzo fajnie, Patryk. Kogo to obchodzi? Ale pokażę wam. I tutaj możecie zrobić coś takiego. Jeżeli ktoś bardzo chce. Tylko teraz pamiętajcie, że wam się rozwaliło wszystko, co macie. Dobra, może tu trochę niżej. Czyli to robimy na 3. Tutaj buła. No i teraz tak o. 2 szkoły, nie? Jeżeli jesteście bogaci w żelazo i tak dalej, nie musicie robić czegoś takiego. Ja to robię po taniości, pamiętajcie, bo ja to robiłem na hardkorze, więc ja to musiałem robić po taniości. Normalnie możecie tu zrobić łańcuch i lampiona. W sumie pokażę wam to też, jak będzie wyglądało z łańcuchem. Normalnie, jak jesteście bogaci, możecie tu zrobić to w ten sposób. Nie? A jeżeli nie, no to tamtą wersję, którą przed chwilą pokazałem, ja to zostawiam tak, jak jest. Dobrze, może to być. Chociaż kurde, wiecie co? W sumie zrobię tak, żeby mi to lepiej wyglądało. No, git. Ale to już moja zmiana drobna. Nie musicie tego robić dokładnie tak samo, nie? Jeżeli chodzi o oświetlenie z zewnątrz. W przypadku oświetlenia z zewnątrz ja robiłem tak o. Tutaj pochodnia, tutaj jedna, tutaj druga, tutaj trzecia, no i tu w zasadzie nie potrzeba. I tutaj oczywiście jako formę dekoracji dodałem sobie jak to się nazywa? I słodkie jagody. Słodkie jagody, widzowie. I tutaj robimy sobie zwykłą, taką większą doniczkę. Doniczkę zwykłą. I tutaj dostawiamy sobie w taki sposób, co drugi, żeby sobie nie zasłaniać okien, nie? Czyli tutaj dostawiamy coś takiego, ale to czadersko wygląda. Bardzo ładne. I tutaj robimy identycznie tak samo, tylko w tym miejscu, widzu, trochę inaczej. To znaczy ponownie, żeby nie zasłaniać sobie okien, to w taki oto sposób. I jagody. I mamy wszystko git. I bardzo ładnie to z zewnątrz jest już zrobione. Oj, nie aż tak. Oj, nie aż tak. Dobra, zostawiam to. Zostawiam, bo zepsuję. Za dużo zielska tutaj mi jest. Tak, teraz mamy ładnie. Dobrze. Jedź sobie posadzić, co chcecie. Co chcecie. Sadź ta se, co chcecie, a ja tu posadzę zboże. Dobrze. Wnętrze. Jeżeli chodzi o wnętrze, to zależy, co planujecie. To znaczy, ja początkowo planowałem, żeby ten domek miał 3 łóżka i 3 łóżka i dwóch wieśniaków miało być rolnikami, nie? Czyli zrobiłem sobie tutaj coś takiego, że może nie tak, o Jezu, pewnie rozwal wszystko. Zrobiłem coś takiego, że tutaj postawiłem sobie w ten sposób, tutaj postawiłem sobie łóżko i dla mnie ta chata była skończona, nie? Bo ja tu nie potrzebowałem wiele. I teraz się zastanawiam, jak to zrobić, żeby to było fajne dla was. Z uwagi na to, że tutaj na przykład mógłbym sobie zrobić, dlaczego nie, stoliczek. Stoliczek bardzo ładny, piękny, taki prosty, żeby to było fajnie udekorowane, do tego płytki naciskowe, zwykłe takie może nawet, żeby to fajnie kontrastowało. Dlaczego nie? Moim zdaniem mega fajne. I możemy tak to sobie tu zostawić. Bym przestawił, bo to pokazałem wam, jak to oryginalnie robiłem, nie? To bym natomiast przestawił tutaj z kolei. Słuchajcie, to bym przestawił tutaj i zrobił może nie tak, tylko to bym zostawił tutaj, ale to bym przestawił tutaj z uwagi na to i jeszcze co bym dodał, czy ja będę miał to gdzieś tu pod ręką, takiego ciula. Dobra, to kamienny, brukowy schodek, nie schodek, tylko płotek. I słuchajcie, tutaj nam idzie komin przecież. I ja bym to podłączył do komina w taki sposób, nie? Żeby to było trochę takie bardziej immersyjne.
Tutaj możemy dostawić drugie łóżko, bo dlaczego nie? A jeżeli nie chcemy tutaj dostawiać drugiego łóżka, to możemy zrobić tak, jak zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Czyli tutaj zrobić raz, dwa, trzy. Trzy do góry. O, coś takiego. Tutaj dostawić pyk, pyk i tutaj dostawić sobie łóżko piętrowe. To dostawiłem. A, bo tu pochłodnia stoi. I dostawić sobie łóżko piętrowe. No i teraz jest git. Jeżeli chcecie tutaj ze znajomym sobie coś tam mieć, taki fajny pokoik, nie? No i wtedy adekwatnie tutaj możecie znowu zrobić dla kolejnej dwójki znajomych. Jeżeli nie macie tutaj nic innego, to z kolei możecie sobie zrobić prosty magazyn, bym nawet powiedział, prostą półkę. W sensie takim, że tutaj możecie zrobić coś takiego, raz, dwa, tutaj coś takiego, raz, dwa, pyk, pyk, tutaj w ten sposób, no i do tego wziąć sobie beczkę jeszcze jako formę urozmaicenia i wstawić tutaj beczki po prostu, nie? I też będzie jak najbardziej spoko. No to zależy od Was, co tutaj potrzebujecie. Ja to zostawiam tak, bo mi tu więcej nie potrzeba. Jeżeli chcecie to zrobić jakoś inaczej, no to jakby to jest Wasza chata. Rób ta co chce ta, widzowie. Rób ta co chce ta. Ja to zostawiam tak, jak jest. Ta chata, moim zdaniem, widzowie, naprawdę wygląda dobrze i moim zdaniem tu niczego nie potrzeba. Chociaż, wiecie co, w sumie tutaj jakbym dodał po jednym... Nie, dobra, to za dużo. To już za dużo. Moim zdaniem to wygląda naprawdę super, drodzy widzowie. Jeżeli też tak uważacie, że ten domek wygląda kozacko, jeżeli chodzi o domek farmera, to bardzo będę wdzięczny, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, podbijecie ten film, jeżeli oglądacie na telefonach i zostawicie komentarz, jeżeli nie chcecie zostawić suba. Ale zachęcam Was do zostawienia suba, ponieważ komentarz, łapka i podbicie są prawie tak samo ważne jak subskrypcja, widzowie, na tym kanale. Ponieważ YouTube wtedy rozumie, że hej, ten film jest całkiem dobry, pokażmy go innym. No niestety tak to działa. Więc będę mega wdzięczny za taką formę wsparcia. Jeżeli chcecie zobaczyć tamten domek, to pewnie będzie na końcu. Jeżeli chcecie zobaczyć serię z hardcora, gdzie budowałem dużo większą wiochę, nawet mogę Wam pokazać, chyba tutaj gdzieś ją mam przygotowaną, tak sobie jak robiłem. O, jak robiłem całą taką wiochę na hardkorze, to jeżeli chcecie to zobaczyć, to też będzie na końcu. Kłaniam się nisko, miłego dnia, uwielbiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kiedy? Nie wiem, ale kiedyś będzie. Siema, na Rapeus, ja. Cześć.